No zaczyna się ten dzień naprawdę nieźle. To już jest 2200 i cały czas prawie 3 do góry. W okolicach nawet 4 było przed chwilą. Niesamowite. Powiem tak, no to już jest nudne. Na uśredniaczu grubo ponad 5. Ok, no to mamy kolejny dzień latania. 3 dni z rzędu cudownej pogody w Polsce. Ja po sobotnim lataniu niestety musiałem sobie trochę odpocząć, bo 8 godzin w powietrzu mnie trochę zmęczyło. I teraz mamy trzeci dzień dobrej pogody. Zdobywam wysokość nad Nilewem. Dzisiaj niestety strefa nieczynna, więc 900 metrów to jest maks, co mogę dokręcić tutaj dzisiaj. Punkt pierwszy zwrotny to będzie Sochocin, później Brodnica, potem długa podróż do Białegostoku. No i powrót potem z Białegostoku tu w okolice Milewa, może jeszcze z powrotem do Brodnicy, zobaczymy. Także wersje dzisiaj są dwie optymistyczne. Pierwsza optymistyczna to będzie 530 km, a druga optymistyczna to będzie na pewno ponad 600, ale no zobaczymy. No jest też opcja, jak zawsze, wylądowania w polu. Ta opcja zawsze musi być brana pod uwagę. Zaczyna się morderczy taniec termiki dzisiaj. Trzeci komin i 4,8, 4,7 średniego. Do Brodnicy 80. No ale jak ma ten dzień tak wyglądać, to no to szok. Chmur nie ma za wiele, ale są bardzo wysoko i to jest super. Mam nadzieję, że się trochę więcej pojawi i pozwoli mi to zwiększyć średnią przelotową. No, powinienem w okolicach setki dzisiaj mieć, żeby sensownie oblecieć dzisiaj tę trasę. No spróbuję dzisiaj pogonić, zobaczymy, czy uda mi się te średnie wykręcić, takie pozwalające na to, żeby tę trasę w miarę sprawnie oblecieć. No i jestem już w Brodnicy. Tu pode mną Brodnica. Okolice równie miłe i przyjazne, bo dużo zieleni, dużo lasów, dużo kontrastów. No i to powoduje, że jest tu całkiem termicznie, więc nie ma problemu z wykręceniem się. Jeszcze do punktu mam jakieś niecałe 3 km. Wysokość 1300, na razie niczego nie kręcę, zrobię punkt i wracając będę kręcił kominik dopiero. Brodnica i piąteczka nad Brodnicą. Wysokość 2200, no trochę żal opuszczać Brodnicę, bo wyjechałem w czwóreczce pod podstawę do Białegostoku Krywlan, czyli lotniska pod Białymstokiem, 249 km jeszcze. Także lecimy, godzina 12:30. Trzeba pamiętać o zasadach związanych z lądowaniem w polu. Pierwszą z takich zasad, jedną z ważniejszych, to jest lądujemy zawsze, staram się lądować zawsze pod wiatr albo pod stok, jeżeli latamy w górach. Druga, jeżeli lądujemy na polu, to staramy się wybrać pole, które jest oraniną, ponieważ no, w oraninie po prostu najlepiej wszystko widać. Przeszkody, jakieś słupki, jakieś tego typu nieprzyjemne rzeczy, które mogą nas spotkać,
istotne przy lądowaniu w polu. Pole warto wybrać sobie zawsze odpowiednio wyżej, między 500 a 300 metrów. Jeżeli już jesteśmy na tej wysokości, już szukamy wygodnego miejsca. Miałem nie kręcić, albo kręcić mało, ale jak tu nie kręcić czegoś takiego? Chyba mi się wariometr zepsuł. Do Krywlan jeszcze 158 km. Stówkę przeleciałem już od Brodnicy. Może z 1,5 komina wykręciłem. Takie dzisiaj warunki są. Myślałem, że to jest niemożliwe na tej szerokości geograficznej, żeby coś takiego napotkać. Taką pogodę, takie noszenia. Czy udało mi się mój cel osiągnąć z osiągnięciem dobrej prędkości? Na razie 93 średnia prędkość, więc ten początek był troszeczkę słaby, no i próbuję to teraz nadrabiać. Powiem tak, no to już jest nudne. Na uśredniaczu grubo ponad 5. Przez chwilę miałem w ogóle 6 na uśredniaczu. No więc zobaczcie. Nie wiem, zjawisko, jakiś fenomen. 126 do Białegostoku. Tak, Białystok przede mną. Przed momentem byłem na 500 metrach, bo tak mnie zdusiło. Dzisiaj też spore są duszenia, więc znalazłem się nistego, nizowego, 500 metrów nad ziemią. No i znalazłem co prawda komin. No teraz na przykład mam o -4, -5, lecąc prostej. Znalazłem komin, wykręciłem się na 1000, na razie 1500, 1600. No i właściwie do samego Białegostoku już mam chmury, więc powinno być wszystko ok. I zaczynam wracać na Mazowsze z tego naszego Podlasia pięknego. Także widać na horyzoncie już Białystok. A ja zbliżam się do punktu zwrotnego. 33 km jeszcze. Ok, małymi krokami zbliżam się już do Białegostoku. Widać lotnisko, widać miasto. Także za chwilę zawracam w stronę Mazowsza. Godzina 14:30.
Białystok już za mną. Z powrotem do Brodnicy jeszcze 226 km. Chmury na trasie. Lecimy dalej. Teraz wygląda to tak, że mam jeszcze do Brodnicy jakieś 140 km, to jest godzina 15:40. No i tak, jakieś 70 km przed Białymstokiem zaczęła być taka lipa trochę. Pogorszyły się warunki. Noszenia miałem w okolicach 2 metrów na sekundę. I tak ze 100 km leciałem, czyli do Białegostoku i z powrotem właśnie w takich jakichś gorszych warunkach. No i teraz na wysokości Ostrołęki tutaj znacznie widzę się to wszystko znowu poprawiło, tak jak to było na początku i środku dnia. Czyli średnie noszenia, tak jak widać w okolicach grubo ponad 3 metrów. Teraz na uśredniaczu zaraz pewnie wskoczy 4. Więc jest duża szansa, że ta średnia w okolicach 100 na godzinę mi się utrzyma, ale jak będzie, to zobaczymy. Na razie fantastycznie, znowu jestem w dobrych masach powietrza, które noszą, a nie duszą tylko, tak jak w okolicach Białegostoku. Pewnie przez te moczary, które mi trzeba było przelecieć, żeby tam dotrzeć. No ale tutaj jest fajnie i kręcimy to, wysokość 2000, jeszcze myślę 200-300 metrów spokojnie dokręcimy, nie odpuścimy tego, a potem pełna kita, lecimy dalej, ścigamy się z samym sobą i z czasem, żeby zdążyć przed wygaśnięciem warunków i przed zachodem słońca. No to lecimy.
Jak widzieliście, ten przeskok wypłukał mnie z wysokości, ale już odzyskujemy pomalutku. Odzyskujemy nad tym lasem. Kręcę się w pobliżu Mławy. Średnie noszenie 3,5. Wysokość na razie 2,300. Do podstawy jeszcze 100 metrów. A do Brodnicy 70 km. Jest godzina 16:30. Więc optymistycznie. To będzie dobry dzień. Pode mną Nowe Miasto Lubawskie i to był mój praktycznie ostatni punkt dzisiaj. No, na liczniku 702 km. Jestem przeszczęśliwy po prostu. Może wisienka na torcie to by było te 750, ale jest godzina 17:20. No i chciałbym zamknąć tą trasę dzisiaj. Chmury takie się robią, bym powiedział, schyłkowe, takie oceniam, więc no postaram się dociągnąć do Milewa. Tam mam jeszcze 100 km, także żeby ta trasa tych 702 km się, że tak powiem, zamknęła, to no muszę dolecieć do Milewa, więc teraz walczę o dolot. Na razie 1200 metrów, lotuję pod chmury. No i być może któraś z tych tutaj zapracuje. Trzymajcie kciuki. W całym dniu latania tak wyglądają skrzydła. Krawędzie natarcia pokryte gęsto muchami. Także no, czasami opłaca się mieć zamontowane muchołapki. Zwłaszcza w takim sezonie jak teraz, kiedy tych owadów jest mnóstwo. Do Milewa zostało jeszcze 70 km. Wysokość 1700. Chmury na trasie, więc powinno wydać. Więc jest teraz już finałowy ślizg do bazy. Mam około 46 km do Milewa. Średnia prędkość wyszła mi 92 km na godzinę. Średnie wario 2,3. Krążenia 28%. Wysokość na tą chwilę 1600. Także powinienem dolecieć bez kręcenia już. Co powoduje, że możemy powiedzieć, że trasa 702 zaliczona. Jest. Fajne uczucie. Zwłaszcza, że te warunki, które dzisiaj były, po prostu udało się je wykorzystać. Dobrze było to zrobić dzisiaj. Już miałem wątpliwości, czy jechać. Ale teraz już nie żałuję. Super. Zaraz lądowanie. Dzień się kończy. Znowu udało się, można powiedzieć, wystartować przed chmurami i wylądować po tym, jak one znikną. Więc timing się powiódł bardzo dobrze. Za chwilę lądowanie. Jeszcze się zamelduję z 5 kilometra. Jakby ktoś jeszcze też był na miejscu i chciał coś robić dla bezpieczeństwa. Trzeba wypuścić podwozie.
zaplanować się do pasa i zakończyć dzień. Lewo radio, BGS Sierra Zulu, 5 km. No i wygląda na to, że wylądowałem szczęśliwie, także task zaliczony, 700 km, czat po prostu. Pozdrawiam.